Z pewnością każdy słyszał o Slendermanie, tajemniczej, wysokiej postaci, która pojawia się niespodziewanie i budzi przerażenie wśród dzieci. Ale czy ktoś z Was wiedział o istnieniu jego żeńskiego odpowiednika? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej przerażającej postaci, która znana jest jako Hachisaku-sama. Zapraszam wszystkich ciekawskich do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Hachisaku-sama to miejska legenda wywodząca się z Japonii. To postać kobiety mierzącej 8 stóp wysokości od hachi, co w języku japońskim oznacza liczbę 8. W kraju, z którego pochodzi, znana jest również jako japoński szczupły mężczyzna. Wiele osób, które ją widziało, mówi, że wygląda tak samo jak jej znany wszystkim męski odpowiednik. Jest duchem, który przybrał postać przerażającej kobiety. Nosi długą, białą suknię i biały kapelusz. Ma bardzo głęboki, przerażający głos, który ciągle powtarza poł, poł, poł. Hachisaku-sama porywa dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Kiedy już upodoba sobie jakieś dziecko, przybiera się za ich krewnych. W ciągu kilku dni dzieci te są skazane na śmierć i giną z jej rąk. Niektórzy są zdania, że legenda ta powstała tylko po to, aby dzieci zawsze trzymały się blisko swoich opiekunów i nie uciekały, jednak do dziś w żaden sposób nie zostało to potwierdzone. Do tej miejskiej legendy zostało przypisanych kilka przerażających faktów na jej temat. Pierwszym z nich jest to, że ma 2 metry i 44 cm wzrostu. Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem i mieszkasz na drugim piętrze, kiedy nagle w oknie zauważasz głowę, która zagląda w twoje okno sypialni. Przerażające, prawda? Tak wysoka osoba to niezwykła rzadkość. Do tej pory istnieje na świecie tylko niewielu ludzi, którzy osiągnęli taką wysokość. Najwyższym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył, był mężczyzna o imieniu Robert Wadlow. Ludzie faktycznie nazywali go gigantem z Illinois. Mierzył aż 2 metry i 72 cm wysokości, więc był niewiele wyższy od Hachisaku-sama. Drugim przerażającym faktem na jej temat jest ten przerażający dźwięk, jaki wydaje, kiedy jest blisko. Poł, poł, poł. I w kółko tak samo. Ten dźwięk ma informować ofiary, że idzie po nich i już nic nie mogą zrobić. Hachisaku-sama się nie spieszy. Swoje ofiary śledzi przez całe tygodnie, a nawet miesiące przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu. Możesz ją usłyszeć wszędzie. Za oknem, na placu zabaw, w domu rodziców lub gdziekolwiek indziej, w którym Hachisaku-sama chce zasygnalizować swoją obecność. Następnym przerażającym faktem jest to, że poluje tylko na dzieci, podczas gdy Slenderman żeruje nie tylko na dzieciach, ale też i dorosłych. Dlaczego Hachisaku-sama upodobała sobie właśnie dzieci? Uważa się, że porywa je tylko dlatego, że karmi się ich młodą esencją. Może to dlatego czasami pojawia się jako młoda kobieta. Kolejną przerażającą rzeczą jest to, że może naśladować ukochaną osobę. Istnieje pewna historia o chłopcu, który miał tę nieprzyjemną okazję zetknięcia się z jej duchem. To niestety już nie creepypasta, tylko prawdziwa historia. Chłopiec opowiedział swoim dziadkom o tym, co widział, a oni byli przerażeni, ponieważ oni już słyszeli o tej legendzie. Małżeństwo próbowało podjąć odpowiednie kroki, aby odciągnąć ich wnuka od tego ducha, ale ona ciągle pojawiała się za oknem i drzwiami jego sypialni. Hachisaku-sama naśladowała głos jego dziadków, wymuszając na chłopcu wpuszczenie jej do środka. Gdyby to zrobił, zostałby przez nią porwany i już nigdy więcej nie wrócił. Następnego dnia powiedział dziadkom, że słyszał za drzwiami ich głosy, ale oni przysięgali, że to nie byli oni, więc tym bardziej wydaje się to przerażające. Innym strasznym faktem jest to, że jeśli tylko ją zobaczysz bądź usłyszysz, jesteś skazany na śmierć.
Większość z nas nie wie, że Slenderman ujawnia swoją obecność, kiedy przeglądamy strony internetowe i przypadkowo natrafiamy na jego zdjęcia, nie zdając sobie praktycznie sprawy z tego, że on w ten sposób wybiera dla siebie swoje ofiary. W przypadku Hachisaku-sama jest inaczej. Ona wybiera swoje ofiary losowo. Czy istnieje jakiś sposób, aby się jej pozbyć? Na szczęście tak. Aby położyć kres jej prześladowaniu, musisz przesiedzieć całą noc w odosobnionym pokoju, gdzie pozasłaniane są wszystkie okna. W każdym rogu pomieszczenia trzeba jeszcze ustawić 4 miski z solą. Jeśli rano zauważysz, że miski są czarne, to znaczy, że próbowała dostać się do pokoju, w którym byłeś, ale sól zablokowała ją przed dostaniem się do środka. Tak więc, gdy sól jest czarna, możesz być pewny, że jej prześladowanie zostało zatrzymane. Jednak, aby się jej całkowicie pozbyć, ofiara musi opuścić Japonię i już nigdy do niej nie powrócić, chyba że jest gotowa paść ofiarą jej uporczywego zła.